W maju 2017 roku liczni astronomowie przerywają swoje prace, żeby zwrócić potężne teleskopy w inne miejsce na niebie. Każdy z nich w różnych zakątkach świata spogląda na ten sam punkt. Obserwują gwiazdę, która znowu zaczęła zachowywać się dziwnie. Widoczna w gwiazdozbiorze łabędzia gwiazda KIC 8462852 jest oddalona od nas o przeszło 1000 lat świetlnych. Światło z niej potrzebuje aż 1300 lat, żeby dotrzeć tutaj, do nas. Tutaj, gdzie liczne oczy uważnie je obserwują, bo teraz to światło migocze? A w ramach autopromocji chciałbym przypomnieć, że jest nowa książka. Kosmos jest dziwny, można zamawiać już teraz w przedsprzedaży. Premiera jest w październiku, a każda kopia zamówiona w tym momencie dostanie mój własnoręczny podpis. Ja bardzo dobrze się bawiłem pisząc tę książkę i mam nadzieję, że wy będziecie się bawić równie dobrze czytając ją. Wszystkie informacje znajdziecie na dole w opisie pod tym filmem. A tymczasem wróćmy do tego, dlaczego felerna gwiazda miga jak popsuta żarówka. Gwiazda jest najszerzej znana jako gwiazda Tabi, od imienia Tabity Boyarzon, która szczegółowo ją opisała, ale to nie jest jedyny przydobek tego obiektu. Inny, który był tytułem pracy naukowej, to gwiazda WTF. Po słowach Where's the Flux, czyli gdzie jest jasność, bo to jasności tej gwieździe brakuje, a nawet nie tyle brakuje, co traci ją ona co jakiś czas. W momentach wydawałoby się losowych, chaotycznie, bez żadnego oczywistego wzoru. Po prostu jest sobie gwiazda, jakich tysiące znajdziemy na niebie i nagle z dnia na dzień zaczyna świecić przeszło 20% słabiej. Jakby ktoś sterował żarówką z funkcją przyciemniania, gwiazda na oczach wszystkich gaśnie, wraca i znowu gaśnie. I tak już od wielu lat. Gwiazda Tabi była przez ludzi obserwowana tak naprawdę sporo lat temu. Najwcześniejsze informacje o niej sięgają 1890 roku. Później wiele razy pojawiła się we współczesnych katalogach astronomicznych. Przez ten cały czas nie wydawała się być niczym specjalnym. A przełom nastąpił, jak to zwykle bywa, z pojawieniem się nowej technologii. Teleskop Keplera od 2009 roku dryfował wokół Ziemi. Został tam wystrzelony, bo nie ma nic lepszego niż teleskop w kosmosie, bez chmur i innych płotków do przeskoczenia. Kepler miał konkretną misję, którą było poszukiwanie planet. Jest to ciężka sprawa. Jeśli słyszeliście, na pewno słyszeliście o szukaniu igły w stogu siana, może lepszym porównaniem byłoby szukanie wiewiórki w lesie. Tylko las jest wielkości całej Warszawy, jest noc i nie widać nic. A do tego leje deszcz, więc niewiele też słychać. Wszędzie dookoła nas obserwujemy gwiazdy, zbiory gwiazd, galaktyki, mgławice, obiekty o wiele większe niż planeta, ale przede wszystkim palące się z idiotycznie wielką jasnością, potężniejszą niż wszystkie światła na Ziemi razem wzięte i to o tyle, że to porównanie w zasadzie powinno zostać wyśmiane. Nasze lampy, pożary, bomby utonęłyby w blasku słońca natychmiast. A przecież są gwiazdy o wiele jaśniejsze. Jak wśród tego wszystkiego znaleźć ciemną, małą planetę? Oczywiście patrząc na gwiazdy. Jak wiemy, przy odpowiednim ułożeniu nawet mały niepozorny księżyc może na chwilę przysłonić ogromne słońce. Zaćmienie będzie można obserwować już 12 sierpnia tego roku, więc zapisujcie w kalendarzach. U nas będzie ono częściowe. Jeśli chcecie doświadczyć całkowitego zaćmienia, polecam na przykład Hiszpanię. Na ponad minutę słońce zgaśnie. Szukając odległych planet, Kepler patrzył na gwiazdy, które właśnie przygasają. Nie całkowicie oczywiście i w ogóle nie w stopniu, który wydaje się istotny. Niektóre z gwiazd obserwowane dostatecznie długo nagle tracą na przykład 1% jasności. Na jakiś czas, potem wracają do normy i po długim oczekiwaniu sytuacja się powtarza. Wtedy najprawdopodobniej mamy do czynienia z planetą, która orbitując daną gwiazdę w pewnym momencie znajduje się pomiędzy nią a naszym teleskopem, blokując niewielką, ale wykrywalną ilość światła. Obce światy stają się na chwilę małymi cieniami padającymi na swoją gwiazdę. Nie jest to nic dziwnego, dla nas służy jako główny sposób do znajdywania planet. Takich gwiazd co jakiś czas lekko ściemniających się jest wiele. Szukając ich, teleskop obserwował też główną bohaterkę tej historii. A tymi, którzy jako pierwszy wyczytali w danych coś zaskakującego, byli astronomowie amatorzy. Ochotnicy, którzy są na wagę złota, bo informacji, przez które trzeba się przekopać, jest mnóstwo. Łowcy planet przez przypadek znaleźli coś innego niż planeta. Gwiazda zachowywała się nieprzewidywalnie.
Utraty jasności były raz małe, raz ogromne, raz na krócej, a raz na dłużej. Było to po prostu coś niepowtarzalnego, coś co wyglądało jak błąd, ale stopniowo było odtwarzane, weryfikowane przez kolejnych i kolejnych astronomów. Wszyscy wiedzieli już, że mają do czynienia z czymś innym, czymś dziwnym i nie wiedzieli z czym. Gwiazda może być zasłaniana przez planetę, tylko po pierwsze dzieje się to regularnie, planeta porusza się w orbicie, nie skacze, nie cofa się. Po drugie, gdyby przykładowo Jowisz znalazł się między nami a gwiazdą, jasność tej drugiej zmniejszyłaby się właśnie o jakieś 1%, a nie o 8, 15 albo 22%. A między innymi takie właśnie przyciemnienia były obserwowane tutaj. Nie ma planety zdolnej do czegoś takiego. Jak duży musi być obiekt, który zasłania tę gwiazdę? Są gwiazdy, gdzie żadnego takiego obiektu nie ma, a i tak tracą i odzyskują jasność. Nic ich nie zasłania, to po prostu efekt ich własnego życia, ich naturalnej ewolucji. Gwiazda puchnie, kurczy się, jej zewnętrzna część poszerza się, a wraz z nią zwiększa się jasność na przestrzeni wielu, wielu lat. Wtedy też jednak obserwujemy wiele cech wspólnych takich gwiazd. To jak bardzo ta jasność się zmienia, jak często się to dzieje. Problem był taki, że gwiazda Tabi, ona nie jest jak inne dziewczyny. I faktycznie, żadna gwiazda tak skutecznie nie unikała zaszufladkowania. Była inna. A że jako ludzie pragniemy rozwiązania zagadki, zaczęły się pojawiać wytłumaczenia. Gwiazda zyskała przydomek LGM-2. LGM od angielskiego skrótu na małych, zielonych ludzi. Obcych. Pierwszy od wielu dekad obiekt, który tak przezwano. Dokładniej od 1967 roku. Widzowie, ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Holy. Mam dzisiaj bardzo dobre wieści dla mnie i dla wszystkich innych takich jak ja, dlatego że w Holy pojawiły się milkshake'i o smaku mrożonej kawy. W zasadzie to są po prostu milkshake'i z dodatkiem kawy, nie tylko o smaku kawy. Milkshake'i w Holy były już wcześniej. Ja akurat preferowałem inne rzeczy, które mają oni do zaoferowania. Hydration, czyli napoje z elektrolitami, iced tea, mrożone herbaty i są też napoje energetyczne. Kawa to jest jednak zdecydowanie mój top 1 napój i bardzo się cieszę, że coś takiego pojawiło się w ofercie w wersji standardowej, karmelowej i orzechowej, ale to nie wszystko. W tym momencie, kiedy zamawiacie starter set deluxe, czyli taki super pakiet różnych próbnych smaków, dostajecie też za darmo paczkę Summer Cocktails, czyli takich letnich napojów energetycznych. Dodatkowo jak zwykle z kodem Kacper-Pitala, który znajdziecie w opisie, tam jest też mój link do kliknięcia, dostajecie minus 10% do tego zamówienia. Sprawdźcie sobie info w opisie. Dzięki Holy za sponsorowanie tego odcinka, a my wracamy do materiału. Tutaj, w niepozornym zakątku Cambridge w Wielkiej Brytanii, w tym miejscu zarośniętym drzewami, kilkadziesiąt lat temu stało urządzenie, za które Anthony Hewish dostał Nagrodę Nobla. Setki kilometrów kabli, tysiące drewnianych pali i zawieszone między nimi proste anteny dipolowe kosztowały na tamte czasy jakieś $500 000. Brzmi to oczywiście jak dużo, ale budowa profesjonalnego radioteleskopu kosztuje setki milionów, a czasem ponad $1 miliard. A to też był profesjonalny radioteleskop. Po 2 latach konstrukcja była gotowa i miała mierzyć jedną konkretną rzecz. Kojarzycie, że gwiazdy na niebie czasem migoczą? Ich światło załamuje się dopiero na Ziemi, w powietrzu. To samo dzieje się z falami radiowymi, które docierają tutaj z kosmosu i właśnie to migotanie miał mierzyć teleskop. Podopieczna Hewisha, Jocelyn Bell, ręcznie analizowała wszystkie wydruki z urządzenia. Jak mówiła, ludzkie oko dużo lepiej niż ówczesne maszyny było w stanie rozróżnić prawdziwe zjawisko od zaburzenia, szumu, od wchodzących w pasmo fal radiowych z Ziemi. Po paru tygodniach pracy Bell zauważyła sygnał, który nie wyglądał jak to, czego szukała, ale też nie jak normalny szum ludzkiego pochodzenia. Zaczęło się polowanie. Tygodnie prób, żeby schwytać źródło bardziej precyzyjnym pomiarem. I kiedy wreszcie się udało, urządzenie narysowało wykres przedstawiający krótkie impulsy radiowe. Powtarzały się co 1,33 sekundy. Dokładnie. W każdym wypadku byłby to prawie na pewno sygnał stworzony przez ludzi. Tak samo myślał Hewish, który wciąż jednak chciał go zobaczyć na własne oczy. Wszystko wskazywało na działanie człowieka, poza jedną rzeczą. Sygnał przesuwał się nie zgodnie z ziemskim, lokalnym czasem, ale zgodnie z czasem gwiazdowym.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to czas mierzony względem gwiazd. Kiedy Ziemia się obraca i stopniowo odwraca twarz od gwiazd, te wydają się przesuwać na niebie. Po wykonaniu pełnego obrotu gwiazdy wracają na dokładnie to samo miejsce, w którym były. A ile trwa pełen obrót? 24 godziny? Blisko, ale nie. Według czasu gwiazdowego jest to 23 godziny i 56 minut. Według czasu słonecznego, czyli tego, czego normalnie używamy, jest to 24 godziny. Średnio. Gdy Ziemia wykonuje obrót, odwraca swoją twarz nie tylko od gwiazd, ale też od Słońca. Żeby Słońce znalazło się znowu w dokładnie tym samym punkcie na niebie co wcześniej, Ziemia musi się obrócić trochę więcej niż jeden pełny raz, dlatego że w międzyczasie poruszała się też wokół Słońca. Następnego dnia jest więc w nieco innym miejscu. Obrót względem Słońca zajmuje o 4 minuty dłużej niż względem gwiazd. Ponieważ są one bardzo, bardzo daleko, przesunięcie się Ziemi względem Słońca ma znikomy wpływ na ich pozycję względem nas. To rozróżnienie daje nam coś bardzo ważnego. Widząc, że źródło przestrzega czasu gwiazdowego, Bell i Hewish mieli pewność, że odbierany sygnał wpadł w sidła anteny lecąc z kosmosu. To nie musiało znaczyć, że jego narodziny były w kosmosie. Fale radiowe z Ziemi też wylatują w kosmos, a potem mogłyby na przykład odbić się od powierzchni Księżyca, wrócić, dając wynik niezgodny z lokalnym czasem. Może to jakiś sygnał z satelity albo innego rodzaju zaburzenie. Wszystkie te możliwości były rozważane i stopniowo eliminowane. Impulsy przybyły z daleka, ale żadna znana gwiazda nie wygenerowałaby tak szybkich sygnałów. Czy mogły one być stworzone sztucznie? Ale nie przez człowieka? Sygnał został więc przezwany LGM, dlatego że była to po prostu jedna z wielu realnych opcji. Pewnie mało prawdopodobna, ale możliwa. Trzeba było ją potraktować jak każdą inną i spróbować obalić. Rozproszenie impulsów potwierdziło, że pochodzą spoza Układu Słonecznego, ale z wnętrza naszej galaktyki. Jeśli fale radiowe były wystrzeliwane z innej planety, to powinny, tak jak w naszym przypadku, odzwierciedlać to, jak ta planeta porusza się wokół swojego Słońca. I tutaj wyniki się już nie zgadzały. Jak opowiada Bell, któregoś dnia przyszła zapytać o coś Hewisha i przypadkowo zastała obserwatorium pełne naukowych szych dyskutujących na temat tego, jak powinno się przekazać to znalezisko dalej. Jeśli mamy do czynienia z sygnałem, który nie wydaje się być naturalny i nie wiemy, czym jest, komu o tym powiedzieć? Kto musi wiedzieć? Jak przekazać do informacji publicznej, że być może znaleźliśmy życie w kosmosie? Te pytania zaczęły pochłaniać i młodą badaczkę, która chciała tylko zrobić swój doktorat. By odpocząć od tematu, wróciła do obserwacji innych części nieba, tylko po to, żeby tajemniczy sygnał prześladował ją i tutaj. Tym razem jednak musiało to być coś innego. W zupełnie innym miejscu znajdował się bardzo podobny ślad. Może to jednak jakieś zaburzenie? Może o czymś nie pomyśleli? Był grudzień. W zimnej nocy odbiornik teleskopu uległ jakiejś awarii. Osłabł. Pochłonięta zagadką na nowo, Bell zaczęła siłować się z maszyną, jak sama przyznaje, wyzywając ją, ogrzewając intensywnym chuchaniem i intensywnie wciskając przyciski. Trochę tak jak wtedy, gdy gracie raz na rok w Tekkena i próbujecie odpalić jakieś combo. Teleskop udało się przywrócić do poprawnego działania na jakieś 5 minut. Wystarczyło. Tym razem też impulsy jak w zegarku, ale trochę szybciej, co 1,2 sekundy. Teleskop operował na konkretnej częstotliwości. Jaka była szansa, że nie jedna, a 2 obce cywilizacje wysyłają tak podobny sygnał w tym samym czasie? Kolejne kilometry zapełnianego wykresami papieru przyniosły jeszcze 2 kolejne odkrycia takiego typu. Miesiące później badacze przygotowali artykuł i wysłali go w świat, to znaczy do prestiżowego czasopisma Nature. Świat naukowy miał właśnie przed sobą zupełnie nowy typ obiektu, który ujawnił się dopiero, kiedy powstało oryginalne urządzenie. Radioteleskop, który miał służyć do czegoś zupełnie innego, odkrył przed nami kolejny element układanki, jaką jest wszechświat. Istnienie pulsarów. Sygnał pulsaru, znanego kiedyś jako LGM, odbieramy dokładnie co 1,337 302 160 1895 sekundy, co oznacza, że tyle zajmuje mu, żeby zwrócić w naszą stronę swoją twarz dwukrotnie.
Pulsar to gwiazda neutronowa bez przerwy obracająca się w równym tempie. Niektóre z nich w ciągu sekundy wykonują więcej niż jeden obrót. Najszybszy z tych, które znamy, obraca się 716 razy na sekundę. Przy takiej prędkości jej powierzchnia przemieszcza się z prędkością równą 24% prędkości światła. Sygnał pulsaru wyglądał na tyle dziwnie i sztucznie, że został posądzony o bycie stworzonym przez obcych. Na kolejną taką możliwość czekaliśmy aż do gwiazdy Tabi. Losowe spadki jasności przez lata nie układały się w żaden sensowny wzór, nic podobnego nie zostało też zaobserwowane wcześniej. Wśród potencjalnych wyjaśnień pojawiła się technologia obcej cywilizacji i to bardzo konkretny rodzaj technologii – sfera Dysona. Jeżeli to nie planeta zasłaniała gwiazdę, to może coś innego to robiło. Taką propozycją była konstrukcja zaproponowana już dużo wcześniej, bo w 1959 roku przez naukowca i futurologa Freemana Dysona. Zastanawialiśmy się wtedy, jak miałby właściwie wyglądać sygnał obcego pochodzenia. Powiedzmy, że obserwujemy tysiące różnych rodzajów gwiazd, fal radiowych, obiektów, czy coś w ich właściwościach powiedziałoby nam, że mamy do czynienia z inteligentną cywilizacją, a nie czymś naturalnym. Oczywiście możemy na przykład wykryć bardzo precyzyjny, jakby celowy sygnał radiowy. To jest niezły trop, tylko że bardzo trudny do zaobserwowania. Ale jest też coś innego. Czasem możecie trafić na doniesienia o tym, że naukowcy zauważyli potencjalne znaki życia na jakiejś planecie. Na przykład na K2-18b wykryto siarczek dimetylu. Mówiło się, że może to oznaczać obecność jakiegoś życia, dlatego że ten związek powstaje w procesach biologicznych, na przykład u glonów. Tak samo mówi się, że na tej samej planecie najprawdopodobniej znajduje się ocean, bo wykryto tam obecność pary wodnej i dwutlenku węgla. Pytanie brzmi, jak? Wykryliśmy to teleskopem? 100 lat świetlnych od nas? Dokładnie tak, ponieważ analizując światło, nawet z tak daleka, możemy w nim znaleźć dziury, luki. Kiedy światło przechodzi przez coś, na przykład przez gaz, jego część zostaje zaabsorbowana. Jest to konkretna i bardzo precyzyjna część. Różne związki chemiczne pochłaniają fragmenty fali o różnych długościach, mierzonych w nanometrach. Jeśli spojrzysz na światło z kosmosu z bliska, zobaczysz unikatowy wzór. Podziurawiony promień mówi nam o tym, co znajduje się w atmosferze planety. Są więc pewne związki, nie występujące naturalnie albo występujące tylko w małych ilościach, których obecność w spektrum światła byłaby powodem do zainteresowania. Ale propozycja Dysona była jeszcze inna. Założył on, że cywilizacja na pewnym etapie rozwoju, bardziej rozwinięta niż my w tym momencie, będzie miała dużo wyższe potrzeby energetyczne. Nie zadowoli się energią ze swojej planety albo panelami, bo z gwiazdy można uzyskać dużo więcej energii niż robimy to, układając panele słoneczne na powierzchni naszej planety. Trzeba tylko tę energię ujarzmić. Dla cywilizacji jest to naturalny kolejny krok. Nie ma nic lepszego i bliższego niż najbliższa gwiazda. Ma ona do zaoferowania sporo, ale żeby z niej to wyciągnąć, trzeba zbliżyć się do źródła. Cała nasza planeta dostaje przecież tylko mały fragment tego, co Słońce wytwarza. Większość energii po prostu ulatnia się gdzieś w głąb kosmosu. Sfera Dysona może przyjąć różne formy. Może otoczyć gwiazdę praktycznie całkowicie, prawie całkowicie, albo tylko trochę. W zależności od potrzeb i możliwości danej cywilizacji, pozyskiwanie energii z gwiazdy w taki sposób jest jednoznaczne z tym, że blokujemy jej światło, bo w końcu o to nam chodzi, żeby jak najmniej cennego surowca opuściło nasz układ i świeciło gdzieś, na przykład 1000 lat świetlnych dalej, gdzie zaobserwuje je prymitywna cywilizacja ludzi. Gwiazda Tabi była pierwszym tak pasującym kandydatem, żeby w ogóle rozważać, że mogłaby to być sfera Dysona, ale tylko do czasu. Sposób, w jaki zachowuje się światło, sugeruje raczej, że to, co staje na jego drodze, jest dużo bliżej gwiazdy i składa się z wielu bardzo, bardzo małych elementów. Okazało się, że kiedy występują spadki jasności, bardziej ciemnieje niebieska część światła gwiazdy niż czerwona. Dłuższe fale, czyli czerwone, radzą sobie więc lepiej, a absorbowane są głównie te krótkie, co byłoby charakterystyczne dla małych ziaren materii. Tylko jakim cudem? W jaki sposób fragmenty, nie mające nawet milimetra, nie zostały już całkowicie wypchnięte z otoczenia gwiazdy? Promieniowanie jest nieustanne i potężne. Może gdyby to była młoda gwiazda, która jeszcze się formuje. Nie w tym wypadku.
Wszystko wskazuje na to, że pył musi mieć jakieś źródło, coś, co zapewnia świeżą dostawę na bieżąco. Może komety? Kolizja z Księżycem? Na razie możliwości są otwarte. Kiedyś pewnie będziemy mieli całkiem dobre rozumienie tego, na co patrzymy. Może znajdziemy więcej podobnych przypadków, bo chociaż udało się znaleźć w miarę podobne, to gwiazda Tabi jakimś cudem jest wciąż dość wyjątkowa. Ale jak wiele innych tajemnic czai się jeszcze tuż pod naszymi nosami. Ta gwiazda została przecież odkryta dzięki działaniom teleskopu Keplera, teleskopu, który przeprowadzał precyzyjne, prawie że ciągłe obserwacje przez kilka lat. Spadki jasności, które zaczęły całe to zamieszanie, nie trwały przecież non-stop. W zasadzie to w całym okresie obserwacji stanowiły parę procent. Nie trudno sobie wyobrazić, żebyśmy je ominęli całkowicie, jak pewnie niejedną inną anomalię. Są rzeczy, których nie mieliśmy szczęścia zauważyć, ale są też takie, na które jeszcze przyjdzie pora.